Z tej strony Paulina Klimek i przed nami gala KSW 76 nieopodal Warszawy w Grodzisku Mazowieckim, a ze mną jest Sebastian Rajewski, który skakuje na miejsce Mariana Ziółkowskiego i okoliczności tej walki są dla Ciebie bardzo wymagające. Przeciwnik chyba najbardziej wymagający w karierze, walka wzięta na zastępstwo, o bardzo duże trofeum, no te okoliczności są czymś bardzo dużym. Cześć. Tak. No chyba największy sprawdzian w mojej karierze. Saladin będzie bardzo wymagającym przeciwnikiem, jest bardzo trudnym rywalem. Znaczy, czy jest bardzo trudnym, przekonamy się pojutrze, ale no z tego, co można zobaczyć, obserwując jego karierę, no to jest, no to będzie największe wyzwanie w mojej karierze. Duży sprawdzian dla mnie. Jeśli chodzi o sam pas, to w tym momencie o tym nie myślę, bo generalnie zawsze trenując do walki staram się rzucać siebie na głęboką wodę, sprawdzać siebie z różnymi rywalami, w różnych warunkach, sprawdzać swoje doświadczenie, to czego się nauczyłem przez te wszystkie lata treningów, więc no Saladin będzie takim właśnie wyznacznikiem ciekawym. A w trailerze też mówiłeś o tym, że twoi bracia odradzali tobie wzięcie tej walki i chciałabym, żebyś rozwinął temat. To znaczy, kiedy padła propozycja walki, było to miesiąc przed galą, no to, a wiemy, że Saladin jest przygotowany już praktycznie, kiedy ja się dowiedziałem o walce z nim, to on już pewnie schodził z najcięższych obciążeń, wiedział pewnie od pół roku, że będzie walczył ze zwycięzcą walki między mną a Marianem Ziółkowskim, także no, wiadomo, że będzie w sztosie, będzie przygotowany na walkę mistrzowską, a ja praktycznie miałem no, miesiąc. Co prawda byłem w treningu oczywiście, ale no, nie takim mocnym, o, tak powiem. No i biorąc to pod uwagę, bracia są doświadczeni w walkach, też wiedzą ile czasu potrzeba, żeby się przygotowywać do takich walk, wiemy jakie klasy zawodnikiem jest Saladin, to więc odradzali, ale właśnie kiedy padła już ta decyzja, że walczymy, no to wszystkie siły w ruch i praktycznie do zwycięstwa dążymy. Niemniej myślę, że ta propozycja, która została właśnie tobie dana, mówi sama za siebie, bo sposób, w jaki zawalczyłeś z Marianem, no, udowodnił twoją wartość jako osoby, która naprawdę powinna stawać w szranki o te najwyższe trofea, najwyższe laury i chciałam ciebie zapytać o to, jakie wnioski wyciągnąłeś po swojej ostatniej walce z Marianem Ziółkowskim, gdzie byłeś bardzo niewygodnym przeciwnikiem dla niego i ta walka była niezwykle wyrównana. To znaczy ja już w samej walce z Marianem wiedziałem, że pewne rzeczy zrobiłem źle, bo w trzeciej rundzie rozwaliłem sobie stopę. Praktycznie ona, ta kontuzja, a wtedy jeszcze no, taki uraz, uniemożliwił mi poruszanie się w klatce. Praktycznie musiałem czekać na ciosy Mariana, żeby skracać ten dystans. No i przez jakiś czas tam praktycznie stałem w miejscu. No, rozwalona stopa, tkanka mięśniowa. No, ogromny ból, więc no, dużo czasu mi zajęło, żeby to ogarnąć. No i przede wszystkim no, precyzja w walce. Te trafienia mogły być celniejsze. Przez pierwsze dwie rundy były praktycznie idealne, że były te celne uderzenia. No, w drugiej rundzie też czyste trafienie powaliło na deski Mariana, więc precyzja i więcej uwagi, więcej skupienia może w tej walce, mniej takich nieprzygotowanych akcji, takich właśnie nieprzygotowanych kopnięć bezpośrednich, które łatwo zablokować albo zablokować w taki sposób, że mogą doprowadzić do kontuzji. I ostatnie pytanie ode mnie. Czy myślisz, że to, że masz już doświadczenie w tej kategorii wagowej, a Saladina będzie to debiut w 70 kg, czy to robi jakąś różnicę, jakieś znaczenie ma? To znaczy, ja jestem ciekawy dyspozycji Saladina właśnie w tej wadze, no bo wiadomo, im lżejszy jesteś, tym jesteś też szybszy, ale no wyższy pułap wagowy, więc no wydaje mi się, że on też mniej będzie robił tej wagi i będzie mu łatwiej zrobić tą wagę, więc no, no może... Z jednej strony myślę, że może być gorzej dla niego, bo może być wolniejszy na przykład, przez te kilogramy większe, a z drugiej strony myślę, że może właśnie łatwiej, no bo mniej wagi do cięcia i
i więcej świeżości później w walce. A o tym przekonamy się już w sobotę i przypominam tylko wam wszystkim, że jeżeli chcecie obejrzeć starcie Sebastiana Rajewskiego z Saladinem Parnasem o pas tymczasowy wagi lekkiej, możecie to zrobić na 2 sposoby, albo na platformie Viaplay, lub jeżeli jesteście poza granicami Polski, odpalacie kswtv.com. Ja dziękuję tobie, Sebastian, za rozmowę i życzę powodzenia w sobotę. Dziękuję. Dziękuję.